17 grudnia 1936 roku argentyńskie małżeństwo Mario i Reginy doczekało się pierwszego dziecka. W dzielnicy Flores w Buenos Aires na świat przyszedł ich najstarszy syn, Jorge Mario Bergoglio. Małżeństwo doczekało się jeszcze 4 kolejnych dzieci, a sam Jorge Mario nieco później poszedł do technikum chemicznego i znalazł dziewczynę. Ale ostatecznie postanowił zostać zakonnikiem i wstąpił do jezuitów. Dokładnie 10 lat temu został wybrany papieżem. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To było jedno z najbardziej niezwykłych konklawe w historii Kościoła katolickiego. 13 marca 2013 roku kardynałowie wybrali Franciszka, pierwszego papieża z Argentyny. Kilka tygodni wcześniej jego poprzednik, Benedykt XVI, niespodziewanie zrezygnował z urzędu. W tym odcinku zapraszam Cię na opowieść o tym, co stało się 10 lat temu w Watykanie, gdy głową Kościoła katolickiego został papież Franciszek. Mój gość ujawni też, jak wygląda samo konklawę, czyli super tajne spotkanie kardynałów, na którym wybierają oni papieża. Jest czwartek, 9 marca 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Bloccato Don Paolo che viene dalla Sardegna e Davide che è un giovane seminarista. Allora Don Paolo. 13 marca mało kto spodziewał się, że konklawę potrwa zaledwie 1,5 dnia. Po abdykacji Benedykta XVI włoskie media mówiły, że nie ma jednego faworyta, więc do wyboru papieża potrzebnych będzie wiele głosowań. Ale wieczorem po kolejnej turze głosowań z komina nad kaplicą sykstyńską uniósł się biały dym, czyli znak, że jest nowy papież. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Wybór padł na argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio, który wybrał imię Franciszek. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave... Obowiązkiem kardynałów było wybrać biskupa Rzymu. Moi bracia kardynałowie znaleźli go na końcu świata. Quasi alla fine del mondo. All the world hope this pope. Cały świat ma nadzieję, że ten papież pomoże się światu zmienić. Mam nadzieję, że wniesie też nowoczesność. Modernity. Ten deszczowy wieczór w Watykanie doskonale pamięta mój dzisiejszy gość, z którym 10 lat temu widziałem się właśnie tam, w Watykanie. Kiedy studiowałem w Rzymie, miałem 2 oczekiwania, 2 pragnienia. Ksiądz Przemysław Śliwiński jest badaczem konklawe. Pisze o tym właśnie swój doktorat. Na co dzień jest rzecznikiem archidiecezji warszawskiej. Po pierwsze, bardzo chciałem wielu lat życia dla Benedykta XVI, dlatego że uważałem go i uważam za wyjątkowego papieża. Taki mój papież. A z drugiej strony bardzo chciałem podczas studiów w Rzymie doczekać konklawę. Te 2 pragnienia wydawało się, że się wykluczają. Okazało się, że nie. Jest 13 marca i na balkonie pokazuje się kardynał Bergoglio. Jak pamiętam, siedzieliśmy wtedy w biurze prasowym Watykanu i część dziennikarzy pytała, kto? To było zaskoczenie, że to właśnie on? Tak, bo tak w ostatnich dniach takie oczekiwania medialne przeniosły się na kardynała Scolę, takie bardzo wyraźne i z tego powodu chyba nikt nie przewidywał wyboru kogokolwiek innego. Jest pewien taki dziennikarski błąd powtarzany od dawien dawna, który polega na tym, że krótkie konklawę, czyli 1-2 dni, oznacza wybór kardynała faworyta. Długie konklawę, tak jak w 1978 roku mieliśmy z kardynałem Wojtyłą, oznacza wybór takiego outsidera, taka jest nazwa tych kardynałów, którzy stają się kandydatami wtedy, kiedy nie można wybrać spośród faworytów.
To jest błąd, ponieważ i w 78 podczas pierwszego konklawe kardynał Luciani był absolutnym outsiderem, a został wybrany w ciągu jednego dnia konklawe, bardzo krótkiego konklawe. Podobnie w 2013 ten sam scenariusz się spełnił. To było konklawę bez faworytów. To, że kardynał Scola był w medialnych tych takich rozważaniach traktowany jako najpoważniejszy kandydat, nie kwestionuje jednak faktu, że nie był takim kandydatem forte, taką osobistością jak Ratzinger w 2005 roku. Ale czy Bergoglio był wtedy jednak brany pod uwagę? No bo on w 2005 roku, czyli wtedy, kiedy Józef Ratzinger został wybrany papieżem, też się pojawiał, prawda, wśród nazwisk. Czy to potem po prostu ktoś już po fakcie był taki mądry i powiedział, że on już wcześniej był? Tak, to było tak, że po fakcie każdy był mądry. Wielu dziennikarzy chwaliło się, ja w mojej korespondencji wymieniłem albo wymieniłam jednak Bergoglio też. Nie, kardynał Bergoglio nie był faworytem. Pojawiał się w gronie papabili, ale to było grono mniej więcej 30-osobowe, czyli właściwie 1/4 kolegium kardynalskiego. No więc nie był. Chociaż niektórzy watykaniści tacy, którzy pracują metodą, bo jest taka metoda, rzeczywiście wskazywali go, ale tylko niektórzy. Jaka to metoda? To jest taka metoda polegająca na określaniu faworytów na podstawie figury, pewnego rodzaju portretu pamięciowego papieża. Czyli określamy, jakiego typu portret pamięciowy, taka figura ogólna w tej chwili pasowałaby do tego, żeby właśnie taki papież został wybrany, tylko nie wolno tego robić według własnych oczekiwań, tylko próbując wejść w skórę kardynałów. Nie tylko jednego kardynała, tylko wielu kardynałów, właściwie sytuacji Kościoła. Wyspecjalizowali się watykaniści w tej metodzie. Właśnie korzystając z tej metody, wyglądało na to, że papież z Ameryki Południowej, taki skierowany do biednych kościół, biednych La Chiesa dei Poveri, jest jakoś brany pod uwagę. I właśnie w tej takiej sekwencji zdarzeń, w tym poszukiwaniu portretu pamięciowego, kardynał Bergoglio czasem był, czasem nie był brany pod uwagę, bo na przykład brano pod uwagę też innych kandydatów z Ameryki Południowej. Generalnie kardynał Bergoglio nie był absolutnie faworytem, nie był papabile w pierwszej dziesiątce i to jest ciekawe, bo w 2005 roku było inaczej. W 2005 roku on wszedł w tych medialnych notowaniach do pierwszej dziesiątki. Co więcej, pamiętamy 2005 rok, że to był pojedynek między Tamancim a Ratzingerem, wcześniej Martinim a Ratzingerem. Taki pojedynek lewica, prawica, konserwatorzy, liberałowie. Mówię to o medialnym obrazie, ponieważ sam kwestionuję tego typu sposób podziału kolegium kardynalskiego i w tych pierwszych próbach odtworzenia, co się działo podczas konklawy w 2005 roku, rzeczywiście długo utrzymywało się, że kardynał Ratzinger wygrał z kardynałem Tamancim. Potem po pewnym czasie okazało się, że jednak ten przebieg mógł być inny, że tym drugim, z którym się pojedynkował kardynał Ratzinger, był kardynał Bergoglio. I Watykanci wiedzieli o tym już w 2013 roku, a mimo to nie potraktowali tej historycznej już wtedy informacji na tyle poważnie, żeby docenić jako jednego z poważnych papabili kardynała Bergoglio. Czyli trochę zignorowali ten element takiego niezaskoczenia, takiej racjonalności w tym wszystkim. Racjonalności, zwłaszcza, że w tych metodach odkrywania, kto jest papabile, bardzo ważną metodą jest też taka metoda historyczna, czyli branie pod uwagę wcześniejszych konklawe, nie tylko co do mechanizmu, w jaki sposób wybiera się papieża, ale też co do tego, kto na przykład poprzednio był faworytem i dlaczego. Ale największa nowość, na którą chciałbym zwrócić uwagę, po pierwsze to jednak mediatyzacja pewnego rodzaju konklawy. Gdy weźmiemy stare archiwalne gazety, i nie mówię tylko o prasie polskiej, ale prasie, nie wiem, angielskiej, amerykańskiej czy włoskiej, sprzed II wojny światowej albo jeszcze wcześniej, to zobaczymy, że w ogóle konklawe było odnotowywane, ale na przykład w ogóle nigdy nie pojawiało się nazwisko papabile jakiegokolwiek. Była też pewnego rodzaju takie respektowanie tajemnicy konklawy. Znaczy naprawdę nikogo nie interesowało, to kardynałowie mają wybrać, nie my. Coś takiego. Potem po II wojnie światowej zaczęła się taka mediatyzacja już konklawy, w tym sensie, że obok konklawy takiego rzeczywistego, które jest organizowane przecież w sekrecie, nikt nie wie, co tam się dzieje tak naprawdę, nawet jeśli po latach mamy czasem pewnego rodzaju informacje, które wypływają. Tak mniej więcej, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, pojawił się taki rytuał tworzenia konklawy medialnego ze swoimi kandydatami, ze swoim takim przebiegiem, co tam się dzieje między kardynałami i tak dalej. Kwestionuję nawet prawdziwość tego, ale fakt, że coś takiego się dzieje, jest dość ciekawym fenomenem. I w 2013 roku, to jest pierwsza konklawa w 2013 roku, które było wtedy, kiedy już się narodziły media społecznościowe, no i właśnie pod tym względem było to konklawę wyjątkowe. To znaczy, jak sobie porównamy nawet taki obrazek 2005-2013 ludzi oczekujących na placu Świętego Piotra na pojawienie się papieża na balkonie Bazyliki Świętego Piotra, to na pierwszym zdjęciu z 2005 widzimy ich twarze. Na drugim zdjęciu już nie, bo wszyscy mają smartfony albo telefony w dłoniach. Druga rzecz bardzo ciekawa, też chyba odnotowana jakoś nawet w statystykach ruchu turystycznego, to nie jest tak, że wybór papieża interesuje tylko wiernych Kościoła katolickiego.
Rzymianie przybywają na plac Świętego Piotra, żeby uczcić tę uroczystą chwilę, ucieszyć się z wyboru nowego papieża, ale w 2013 roku konklawę naprawdę stało się pewnego rodzaju wydarzeniem turystycznym. Zwłaszcza, że było pozbawione kontekstu żałoby po poprzedniku, ponieważ to była abdykacja. Poprzednik żyje. Wiele osób z całego świata przyjechało do Rzymu, nawet nie będąc specjalnie wierzącymi, albo nawet nie będąc członkami Kościoła katolickiego, tylko po prostu turystycznie dla bycia świadkiem ważnego wydarzenia, przyjechało po to, żeby być świadkiem tej sytuacji. Ksiądz Przemysław Śliwiński, znawca konklawy i rzecznik archidiecezji warszawskiej, jest gościem tego odcinka podcastu Świat. Opowiadamy o tym, co stało się w Watykanie 10 lat temu, kiedy nowym papieżem został Franciszek. A za moment porozmawiamy o tym, jak wygląda samo konklawę, dlaczego kardynałowie głosują za zamkniętymi drzwiami i czy przecieki z konklawy aby na pewno są prawdziwe. To jest podcast Świat. What do you think you're doing? We're going fishing. In fact, there are no fish out here any time of day. Peter, just give me an hour and I will give you a whole new life. Pierwszym papieżem był święty Piotr, którego głową Kościoła ustanowił Jezus Chrystus. Następców świętego Piotra wybierano później w bardzo różny, czasem nawet bardzo gwałtowny sposób. Po raz pierwszy w formie konklawy, czyli zebrania odciętych od świata kardynałów, papieża wybrano w XIII wieku. Wybór papieża dokonuje się po śmierci poprzednika w kaplicy sykstyńskiej w Watykanie. Choć w teorii papieżem może zostać każdy katolik, to w praktyce kardynałowie, którzy mają prawo wyborcze, wybierają głowę Kościoła spośród siebie, najpierw uczestnicząc w specjalnej mszy. To jest tak, że msza jest mniej więcej o godzinie 10:11 o wybór papieża. Wtedy dziekan kolegium ma taki obowiązek, wygłasza homilię, która jest pewnego rodzaju nauką też dla kardynałów, jakimi kryteriami duchowymi kierować się przy wyborze papieża. To jest oczywiście udział wszystkich wiernych w tej mszy świętej, również taki medialny. To jest modlitwa do Ducha Świętego o otwartość umysłów serc dla kardynałów. Potem przenosimy się na popołudnie, kiedy kardynałowie zgromadzą się w kaplicy paulińskiej już w Pałacu Apostolskim i stamtąd przy akompaniamencie litanii do wszystkich świętych przechodzą do kaplicy sykstyńskiej. Kardynałowie wchodzą do kaplicy sykstyńskiej i wtedy następuje to takie symboliczne, sakramentalne extra omnes. Czyli drzwi się zamykają i wszystkie osoby postronne wychodzą. Tak, ostatnie zdjęcia można zrobić, ostatni rzut kamery do wnętrza. Pozostają tylko kardynałowie i konklawiści, czyli ci, którzy nie będąc kardynałami, nie mając prawa głosu, uczestniczą jednak w pewnych niektórych elementach konklawy, a wychodzą wtedy, kiedy odbywa się głosowanie. I potem głosowanie. Pierwsze głosowanie, i to od niedawna, od XXI wieku, ma miejsce już pierwszego dnia. To głosowanie ma taki charakter orientacyjny, chyba jest takim też strategicznym, dobrym rozwiązaniem po to, żeby kardynałowie przed pójściem na spoczynek, jest dużo czasu jeszcze na refleksję, przecież na rozmowę, kardynałowie mogą i mają obowiązek właściwie ze sobą rozmawiać cały czas, mogą zobaczyć, jaka jest sytuacja, jak te pierwsze głosy się rozłożyły. Każdego dnia są 4 głosowania, 2 przed południem, 2 po południu, do momentu, aż któryś z kardynałów nie osiągnie większości 2/3 głosów, czyli to jest taka większość, która w języku politycznym nazywa się kwalifikowana, zdaje się. Musimy pamiętać też o jednej rzeczy, o której bardzo często zapominamy. Konklawa jest modlitwą. Tak jak na pogrzeb papieża, na wszystkie obrzędy związane ze śmiercią papieża, z uznaniem jego śmierci oficjalnym i tak dalej, przygotowane są specjalne księgi, tak samo na konklawę jest przygotowany ryt modlitewny. Oni tam idą naprawdę się modlić. To na czym polegają te walki stronnictw, o których piszą media, ci konserwatyści, liberałowie? Przede wszystkim, i mówię tu całkowicie szczerze, ponieważ przebadałem tę sprawę i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że to jest jednak taka dziennikarska otoczka. To jest taki dziennikarski serial, bardzo ciekawy i interesujący, również pasjonujący. Włosi się w tym wyspecjalizowali. Też wśród tych metod wybierania papabili jest też taka metoda właśnie frakcyjna. To znaczy musimy podzielić konklawę na pół, tak jak dzielimy wszystkie wybory demokratyczne. Muszą być ci na lewo, ci na prawo, jeszcze jakaś partia centrum, bo wtedy nam wyjdzie pewnego rodzaju taka okazja do tego, żeby pokazać konklawę w dynamice walki frakcji. Każda frakcja wystawia swojego kandydata. My jesteśmy troszkę niewolnikami tego, ponieważ tylko z taką narracją mamy do czynienia. W rzeczywistości tak nie jest. Nawet jeśli są pewnego rodzaju podziały wśród kardynałów, to one nie przybierają takiego wyrazu. To pierwsze głosowanie na przykład w wersji, którą podają dziennikarze watykaniści, powinno wyglądać tak, że 2 najważniejszych kandydatów 2 najważniejszych frakcji
Już wtedy zaczyna ze sobą pojedynek, już wtedy to oni wyrastają na faworytów. W rzeczywistości tak nie jest. W rzeczywistości te głosy rozpraszają się na kilkadziesiąt pewnie osób, spośród których ktoś tam może mieć o 2-3 głosy więcej niż pozostali. A co my tak naprawdę wiemy, skoro to jest taka tajemnica, to co my wiemy? Czy znamy wyniki głosowania? Zawsze może być tak, że papież może ujawnić sekret konklawy, bo on ma do tego prawo. Papież Franciszek po konklawę w 2013 roku kilka razy powiedział, jak to było w takim sensie, że widział, jak rosną właśnie głosy, ten słupek poparcia dla niego. A może być tak, jak też w 1914 i 1922 roku, gdzie mamy do czynienia raczej z bardzo dokładnym źródłem historycznym, a mianowicie jeden z kardynałów, kardynał austriacki Pifl chyba się nazywał, zmarł i wśród jego notatek znaleziono dokładnie przebieg konklawy z 1914 i 1922 roku. Mimo że kardynał zastrzegł, żeby te notatki były spalone, jego współpracownicy tego nie zrobili. I to stało się poważnym źródłem historycznym. Ono może być fałszywe, ale jednak okoliczności wskazują, że chyba jest jednak wiarygodne. Możemy zobaczyć, jak takie głosowanie wygląda i jak właśnie te głosy się gromadzą, przecząc troszkę tej logice frakcyjnej, którą tak bardzo chciałyby media, bo ona jest taka właśnie widowiskowa. Jeśli głosowanie nie przyniesie rezultatu, to kartki są palone na czarno, jeśli przyniesie, to palone na biało. 2005 i 2013, sam również pamiętam ze swojego własnego dziennikarskiego doświadczenia, stoimy na placu, widzimy, że jest dym, tylko że ten dym jest szary. I za żadne skarby nie jesteśmy w stanie przez pierwszych kilka minut ocenić, czy jest ten papież, czy nie, czy to jest czarny, czy biały. 2013, 2005, 78, pierwsze konklawe 78, drugie konklawe 63, 58, 39 zawsze była tak zwana fumata incerta, czyli szary dym, nie wiadomo czy papieża wybrano czy nie. To jest też pewnego rodzaju piękny rytuał każdego konklawe. Ten kolor dymu, który trudno ocenić i jeszcze są takie na YouTubie archiwalne relacje raju z konklawy chyba 63 roku, kiedy dziennikarz obserwujący transmisję na żywo sam się zastanawia, czy to jest bardziej białe, czy bardziej czarne, czy mamy papieża, czy nie. To jest stały element rytuału. Chyba podczas kolejnego konklawy też będziemy z tym mieli do czynienia. Dlatego w tej chwili są 3 sygnały obwieszczające wybór papieża. Po pierwsze jest to biały dym, bez tego nie może się obyć. Druga sprawa, wtedy równocześnie jest ogłoszenie w Radiu Watykańskim, oficjalne potwierdzenie tego faktu i jednocześnie rozbrzmiewają dzwony przy Bazylice Watykańskiej. To na koniec zapytam, skoro żyjemy w erze nie tylko mediów, ale i mediów społecznościowych, a tutaj mamy procedurę rodem sprzed wielu, wielu lat i jeszcze tajemnicę, co w erze mediów społecznościowych nie ma takiego pojęcia jak tajemnica. Co może zmienić się w konklawę i czy w ogóle cokolwiek może zmienić się w konklawę tych następnych? Nic się nie zmieni i nie może się zmienić. Z tego powodu, że historia konklawy, uszczelnianie procedur wyboru papieża służyło właśnie temu, żeby to kardynałowie w sposób odpowiedzialny, wolny, bez żadnej ingerencji z zewnątrz mogli w sposób swobodny wybrać papieża, żeby pewnego rodzaju interwencje, ingerencje z zewnątrz po prostu zatrzymać. I proszę zobaczyć, że z tego powodu wprowadzono kolejne sekrety, wcześniej ograniczono nawet elektorów tylko i wyłącznie do wąskiej grupy kardynałów, właśnie żeby tę wolność zagwarantować. Gdyby, takie są postulaty, sposób wybierania papieża zdemokratyzować w ten sposób, że na przykład wiele innych osób mogłoby włączyć się w głosowanie albo zaczęła się być pewnego rodzaju po prostu kampania wyborcza, to naprawdę byłoby pole do wielu nadużyć, wielu manipulacji i wielu ingerencji z zewnątrz. Także szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten sposób wyboru papieża jest nie do zastąpienia. Rzeczywiście wyzwaniem jest to, że tu sekret, a tutaj media społecznościowe, które na żywo w sposób transparentny co najmniej relacjonują, jeśli nie tworzą odrębnego, takiego istniejącego obok medialnego konklawę, to jest z jednej strony ciekawostka, z drugiej strony będziemy świadkami takiej sytuacji, że poszczególne frakcje już w kościele katolickim, które są, powiedzmy sobie szczerze, wyznawcy, którzy są bardziej liberałami, będą mieli swoich papabili, wyznawcy, którzy są tradycjonalistami, będą mieli swoich papabili. Jeszcze będzie takie szerokie centrum. Medialnie to będzie naprawdę jeszcze okazja do napisania wielu doktoratów. Ksiądz Przemysław Śliwiński, badacz konklawy i rzecznik archidiecezji warszawskiej, opowiadał o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami w Watykanie 10 lat temu, gdy wybrano papieża Franciszka, a także podczas poprzednich konklawe, gdy wybierano jego poprzedników. Jeśli temat Cię zainteresował, to na kanale na YouTube jest specjalna playlista o chrześcijaństwie i o Watykanie. Znajdziesz tam m.in. opowieść o zmarłym niedawno poprzedniku Franciszka, papieżu Benedykcie XVI. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na YouTube znajdziesz także niebanalne historie ze świata w wersji filmowej.
Subskrybuj nasz kanał i powiedz o nas swoim znajomym. A jeśli jeszcze Ci mało, to zajrzyj na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.